Witam w świecie izotopii moich nowych i stałych widzów. Dziś zabieram Cię w podróż do Meksyku na spotkanie z plemieniem Tolteków. W tym odcinku dowiesz się, czy i jak starożytna mądrość tego ludu może zmienić na lepsze Twoje życie. Zapraszam! Ten odcinek to początek takiej miniserii 3-odcinkowej. W każdym odcinku zabiorę Was do innego kraju i do innej kultury. Dziś odwiedzamy Meksyk, miasto Tula, stolicę starożytnej cywilizacji Tolteków, starszej niż Majowie i Aztekowie. Przewodnikiem w tej wycieczce będzie Don Miguel Ruiz, autor książki 4 umowy, starożytna mądrość Tolteków. Najpierw opowie o tym, kim byli Toltekowie, potem kilka słów o autorze, bo to bardzo ciekawa postać, a potem przedstawię te 4 umowy. 3 są kluczem do wolności i poczucia szczęścia, ale oglądajcie do końca, bo dopiero ostatnia mówi o tym, jak się tym kluczem posługiwać. Toltekowie byli wojownikami, ale też uzdrowicielami i artystami. Zgłębiali wiedzę, kochali naukę i bardzo dużą wagę przywiązywali do rozwoju duchowego. Kochali swoje tradycje i przekazywali je z pokolenia na pokolenie. Don Miguel Ruiz jest ich potomkiem. Urodził się w 1952 roku w Guadalajarze. Jego dziadek był szamanem, a matka uzdrowicielką, ale on sam wybrał bardzo tradycyjną drogę. Skończył medycynę i został chirurgiem. Jednak przeznaczenie upomniało się o niego. W wyniku wypadku samochodowego przebywał przez pewien czas w stanie śmierci klinicznej i podczas tego doświadczył przebywania za swoim ciałem. To bardzo odmieniło jego życie i Don Miguel Ruiz zaczął zgłębiać tradycję, kulturę i naukę swoich przodków i przełożył ich mądrości na język współczesnego świata. Dzięki temu stał się jednym z najbardziej wpływowych przywódców duchowych. Nasze relacje ze sobą samym i ze światem są wynikiem procesu wychowania, a tak naprawdę oswajania, udomawiania nas w rodzinie i w społeczeństwie. Ten proces z jednej strony jest nam bardzo potrzebny, ale z drugiej strony mocno nas ogranicza. Jest też źródłem strachu, frustracji, usprawiedliwiania siebie, niezadowolenia z siebie, różnego rodzaju cierpienia. Toltekowie mieli prosty, 4-punktowy kodeks. Takie 4 umowy, które każdy zawierał ze sobą samym i według tych umów starał się żyć na co dzień i we wszystkich aspektach tego życia. Umowa pierwsza: niech Twoje słowa będą nieskazitelne. Słowo ma wielką moc tworzenia lub niszczenia. Dobrym słowem można kogoś uszczęśliwić, a złym boleśnie zranić. Któż z nas tego na sobie nie doświadczył? Jeśli znasz prawo przyciągania, to wiesz, że słowa dosłownie stają się rzeczywistością. Słowa nieskazitelne to takie, które niosą miłość, dobro, zgodę, szacunek. Uważaj więc zatem na to, co mówisz, ale przede wszystkim zacznij od siebie, zacznij do siebie mówić z miłością i szacunkiem, o sobie mówić z miłością i szacunkiem i w ten sposób nauczysz się tak samo zwracać do innych i o innych. Druga umowa: nie bierz niczego do siebie. Ta umowa dotyczy tego, co mówią, robią inni, jak się zachowują względem Ciebie lub Twoich bliskich. Nie brać niczego do siebie, to znaczy nie obrażać się, nie przeżywać, nie zadręczać, nie oceniać. Aby móc dotrzymać tej umowy, trzeba zrozumieć 2 rzeczy. Pierwsza rzecz to taka, że ludzie najczęściej uzewnętrzniają nie to, co jest w Tobie, tylko to, co jest w nich. Jeśli ktoś na przykład bez przerwy krytykuje innych, to dlatego, że sam bez przerwy krytykuje siebie. To w psychologii nazywa się zjawiskiem projekcji. A druga rzecz, która Ci pomoże dotrzymać tej umowy,
To po prostu nie branie siebie zbyt serio. W końcu jesteś tylko jednym z wielu miliardów ludzi na tej planecie, a ta planeta jest jedną z wielu miliardów planet, maleńką, mikroskopijną kropeczką w tym bezmiarze wszechświata. Więc co takiego się stanie, jeśli ktoś nie potraktuje nas tak, jakbyśmy sobie tego życzyli? To podejście i ta umowa pozwala nam pozostać wolnym od negatywnych emocji. To najlepsza szczepionka na wirus negatywizmu. Umowa trzecia: nie zakładaj niczego z góry. Chodzi o zerwanie ze złym nawykiem ciągłego oceniania, usprawiedliwiania, szukania przyczyn i skutków. Takie podejście może sprawdza się w laboratorium badawczym, ale w kontaktach z ludźmi jest złym nawykiem. Przypisujemy ludziom intencje, zakładamy coś z góry, często dlatego, że po prostu boimy się zapytać albo po prostu nie chce nam się tego zrobić. Ktoś się spóźni, nie zadzwoni, a już w głowie mamy całą litanię scenariuszy na temat tego, dlaczego tak postąpił i jaki to on jest. A najgorsze jest to, że potem wierzymy w to i niestety podejmujemy działania zgodnie z tymi naszymi przekonaniami. To samo często robimy wobec siebie. Ile razy w głowie słyszymy takie głosy: nie, tego to nie umiem, tego to nie wiem, to najlepiej nie będę się w ogóle za to brać. Jedna sprawa to jest znać swoje mocne i słabe strony, a inna rzecz to ulegać takim przekonaniom ograniczającym, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. I wreszcie czwarta umowa. Rób wszystko, jak umiesz najlepiej. Ta umowa odnosi się do wprowadzania w życie tych trzech poprzednich. Chociaż te trzy poprzednie mogą się wydawać oczywiste i takie właściwie proste, to wcale nie są takie proste do wprowadzenia w życie. Ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że praktycznie nie ma dnia, żeby w 100% udało mi się dotrzymać wszystkich tych umów. Dlatego ta czwarta umowa jest taka ważna, bo ona pozwala mi każdego dnia odnawiać te umowy i starać się robić tak, jak najlepiej umiem. Czasem jestem oczywiście zbyt zmęczona, na przykład, żeby czegoś nie brać do siebie, albo zdenerwowana, ale sobie to wybaczam, bo wiem, że w danym momencie zrobiłam wszystko, na co było mnie stać, a jutro będzie nowy dzień i będę mogła poprawić się i być może lepiej wypełniać te umowy. Od kiedy ja zawarłam ze sobą te 4 umowy, to jestem mniej spięta i mam większy dystans do siebie i świata, a to z kolei wpływa na poprawę jakości mojego życia. Jeśli mądrości meksykańskich szamanów trafiły do Ciebie i masz ochotę też te umowy ze sobą zawrzeć, to napisz mi koniecznie o tym w komentarzach. Jeśli wideo Ci się podobało, to nie zapomnij zostawić lajka. No i oczywiście subskrybuj mój kanał, naciśnij dzwoneczek powiadomienia, bo za 2 tygodnie już następny odcinek i podróż w inne miejsce, do innej kultury. Do zobaczenia!